tej chwili 100 km na wschód od Warszawy, niedaleko linii Moskwa-Berlin. Tutaj przywędrował mój pradziadek z okolic Lwowa. Pobudował młyn nad pobliską rzeką. A kiedy ten młyn został spalony na początku I wojny światowej, jego dzieci rozeszły się po świecie, a jego syn w niedalekiej odległości od tego młyna, około kilometra, więc właśnie tu, gdzie w tej chwili jesteśmy, wybudował sobie dom drewniany, piętrowy, piękny, który przetrwał II wojnę światową. Przetrwał II wojnę mocno uszkodzony. Spalone zostało całe piętro i dach, który odbudowany pozwolił po powrocie moich rodziców w te strony już po wojnie im przetrwać, a mnie tutaj się wychować. I ten właśnie stary, drewniany dom był świadkiem moich przeżyć, wizji, które otrzymywałem od dziecka i w których dane mi było poznać całe swoje przyszłe życie z daleko posuniętymi szczegółami. Nie wiedziałem wtedy, że to jest przyszłość. Dopiero przekonywałem się, gdy przychodziłem na miejsce już mi znane od dziecka. I tak było właściwie ze wszystkimi ważniejszymi miejscami. Wiem też, że to miejsce, w którym byłem od 3. roku życia, tu właśnie się wychowałem, będzie też ostatnim etapem mojej ziemskiej podróży. Tutaj właśnie w krótkim już czasie, znam porę roku, ma być moja dusza zabrana do nieba. Właśnie tu pobliski ogród ma stać się miejscem mojej ofiary, którą złożyłem Bogu i wiem, że została przyjęta. Dlaczego jako ksiądz tutaj znalazłem się, chociaż nie jestem jeszcze zgrzybiałym emerytem i mógłbym pracować w duszpasterstwie? Pracowałem w duszpasterstwie przez dość długie lata jako wikariusz parafii i przez prawie 10 lat jako proboszcz. Z ostatniej parafii poszedłem na studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i zakończyłem je w 1993 roku. Wtedy była promocja doktorska. Moja praca została wydana w Niepokalanowie. Praca, która jest poświęcona relacjom między Najświętszą Maryją Dziewicą a Duchem Świętym. Zafascynował mnie zwłaszcza wątek eschatyczny w pismach świętego Maksymiliana Marii Kolbego i prawosławnego teologa Sergiusza Bułgakowa. Żył na emigracji po rewolucji w Rosji. Oni widzieli tę epokę maryjną, jak to nazwał święty Maksymilian, a zarazem nową epokę Ducha Świętego, jako ten właśnie tryumf niepokalanego serca, który my dzisiaj określamy na podstawie sformułowania Matki Bożej w Fatimie. Chociaż ani jeden, ani drugi nie nawiązywali do objawień fatimskich. Tutaj osiadłem w tym miejscu nie dla odpoczynku, ani nie na emeryturze, tylko za pozwoleniem biskupa. I miałem tę wielką łaskę, że pozwolił mi też na posiadanie kaplicy z Najświętszym Sakramentem. Od wielu już lat prowadzę poradnię życia duchowego przez spotkania z ludźmi i często właśnie przez
telefon, przez internet, przez listy, pocztą zwykłą. To jest moja praca na co dzień. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Kościół pierwotny żył atmosferą radosnego oczekiwania na bliski już powrót Pana. To zawołanie Maranata greckie było ich jakby powitaniem. Trzeba było nawet strofować niektórych, że zbyt intensywnie czekają, nie chcąc włączyć się w życie świata, zawierać małżeństw, pracować. Znamy to z listu świętego Pawła. Pan jest blisko, pisze apostoł. Potem w ciągu wieków, nie wiadomo od kiedy to liczyć, ale następowało przygaszenie tej radości związanej z paruzją, z powtórnym przyjściem Pana. I w końcu zaczęto łączyć paruzję z sądem ostatecznym. A jak wiadomo, będzie to zakończenie dziejów świata, więc nic dziwnego, że może zawierać w sobie wielką jakąś grozę, napięcie oczekiwania i nikt nie będzie z radością podnosił głowy ku niebu, lecz z jakimś lękiem i ten lęk znalazł wyraz nawet w pieśniach liturgicznych. Dzień gniewu Pańskiego, prawda, słynny hymn Dies Irae. Jednak Chrystus Pan mówił o dwóch swoich przyjściach, najwyraźniej, a nie o jednym, tylko ostatecznym. Zapowiadając karę, która ma całą ludzkość oczyścić, całą ziemię, w kategoriach takich fizykalnych, mówiąc o trwodze narodów bezradnych wobec szumu morza, jego nawałnicy, o wielkim wstrząsie na niebie. Gwiazdy będą spadać, słońce nie da swojego blasku, księżyc się zaćmi. To wszystko będzie tak straszne, że ludzie będą mdleć, jak to powiedział, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi.